podróż może Was zaskoczyć. Wielu z Was zapewne się nie spodziewa, że właśnie tu, w Łódzkiem, znajdziemy miejsca, które naprawdę zachwycają. Przyroda, architektura, folklor, kultura tworzą unikatowe połączenia i czekają na odkrycie przez turystów szukających tego, co nieoczywiste. Naszą podróż zaczynamy od malowniczego ogrodu romantycznego w Arkadii. Stylizowane na ruiny budowle tworzą tu wyjątkowy klimat, nawiązujący do epoki romantyzmu. Natchnienie znajdą nie tylko poeci, a wytchnienie od codziennej gonitwy przyda się każdemu. Przenosząc się do Poddębic, przeniesiemy się też w czasie. Zrewitalizowany, renesansowy Pałac Grudziński z XVII wieku przyciąga ogrodem zmysłów i pijalnią wód termalnych. Nie zabraknie tu przyjemności dla ciała, zwłaszcza gdy od 2022 roku zostaną uruchomione termy Poddębice. Duchowych wrażeń szukajcie w Inowłodzu, w XI-wiecznym kościele świętego Idziego, czy w Sulejowie z zespołem klasztornym opactwa cysterskiego. Fascynujące historie odkryje przed Wami skansen rzeki Pilicy, w której zatopione zostały tajemnice z okresu II wojny światowej. Spacerując po przepięknie zaaranżowanym muzeum, Waszą uwagę zwróci z pewnością drewniany młyn wodny, poczekalnia dworca kolejowego w Czarnocinie, obiekty pochodzące ze Spały, czy eksponaty poświęcone tradycjom wioślarskim i szkutnictwu nad Pilicą. Dalszą wędrówkę warto kontynuować do Grot na Górzyckich, zabytkowego miejsca, gdzie przez 200 lat wydobywano piasek kwarcowy używany do produkcji szkła. Podróż przez województwo łódzkie to jednak nie tylko zabytki i muzea, to nade wszystko spotkania z fascynującymi ludźmi, dbającymi o zachowanie tradycji i wyjątkowości tego miejsca. Łowiczanie chętnie opowiedzą Wam, jak trudno było zachować łowiską gwarę, która w czasach PRL-u popadła w niełaskę władz i niemal odeszła w zapomnienie. Łowickie obyczaje zgłębicie w Muzeum w Łowiczu i w skansenie w Małżycach, a koncert ludowych zespołów z Łowicza pozostawi niezapomniane wrażenie. Tradycje ziemi tomaszowskiej poznacie w Muzeum imienia hrabiego Ostrowskiego. Zobaczycie tam wystawy etnograficzne, historyczne oraz poznacie historię życia założyciela Tomaszowa Mazowieckiego. Nawiązanie do lokalnej tradycji, polskiej sztuki ludowej, stało się również motywem odnawianych szarych przystanków autobusowych w projekcie Folkowe Przystanki. Te zapomniane, stojące przy drodze niepozorne obiekty stają się teraz oryginalnym i przykuwającym uwagę elementem krajobrazu łódzkich wsi w okolicy Poddębic. Województwo łódzkie to raj dla ceniących aktywny wypoczynek na łonie natury. Szlaki rowerowe, piesze czy kajakowe zadowolą każdego. Przyrodniczy potencjał regionu to m.in. 7 parków krajobrazowych i 89 rezerwatów. Gdy dotrzecie do rezerwatu przyrody Niebieskie Źródła, Wasz wzrok przykują krasowe wywierzyska wpadające pod wpływem słońca w niebieski lub zielono-niebieski kolor. Jest też oferta dla żeglarzy. Latem Zalew Sulejowski to idealne miejsce na plażowanie, kąpiel czy właśnie żeglowanie. Kajakiem warto wybrać się jedną z kilku dużych rzek – Wartą, Pilicą czy Bzurą. A na koniec poznajcie alpaki cudaki, niezwykłe zwierzęta biorące udział w alpakoterapii. To specjalna forma terapii polegająca na bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem. Znajduje zastosowanie w leczeniu dzieci,
np. z zespołem Downa, Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kontakt ze zwierzęciem obniża lęk, stymuluje rozwój, osobom wycofanym pomaga otworzyć się na świat, a osoby nadpobudliwe wycisza. Tak jest, województwo łódzkie. Odkryj je po swojemu.